Dzień dobry. Tematyką tego filmu będzie pojęcie własnego ja. Dzięki temu wideo dowiecie się, jak spostrzegamy i oceniamy samego siebie, jakie rodzaje ja są charakterystyczne dla każdego z nas, skąd czerpiemy informacje o sobie samym oraz jakie znaczenie dla coacha ma wiedza o pojęciu ja. Zaczynajmy. Pojęcie własnego ja to rezultat uogólnienia informacji dotyczących samego siebie. Na przykład własnego wyglądu, wiedzy o sobie, posiadanych umiejętności i zdolności, własnych pragnień, potrzeb, postaw, własnej pozycji wśród innych ludzi, uprawnień czy przywilejów. Nie wszystkie obszary ja dotyczą rzeczywistych informacji na własny temat. Doskonałym przykładem jest tutaj teoria rozbieżności ja Tory Higginsa. Zakłada ona, że obok ja realnego dysponujemy także ja idealnym oraz ja powinnościowym. Ja realne to autentyczne informacje na własny temat. To po prostu rzeczywista ocena samego siebie. Ja idealne to informacje dotyczące tego, kim chciałbym być. To moje pragnienia oraz aspiracje. Wreszcie ja powinnościowe to informacje dotyczące tego, kim swoim zdaniem powinienem być. A więc są to wszelkiego rodzaju przekonania o swoich powinnościach czy obowiązkach. Wiemy już, że pojęcie własnego ja to zbiór sądów o charakterze opisowym, normatywnym czy wartościującym o sobie samym powstały w wyniku gromadzenia i integrowania informacji. Rodzi się jednak zasadnicze pytanie, skąd w takim razie pochodzą te informacje? Odpowiedź jest zupełnie prosta. Pochodzą one od siebie samego lub ze środowiska, w którym żyjemy. Jeżeli chodzi o informacje pochodzące od samego siebie, to najważniejszą rolę odgrywa tu teoria autopercepcji, rozumianej jako proces obserwowania własnego zachowania i towarzyszących mu reakcji emocjonalnych, na podstawie czego człowiek wnioskuje o tym, kim jest. Na przykład, jeśli ktoś opiekuje się bezdomnymi psami w schronisku, wnioskuje na podstawie tego, że jest osobą opiekuńczą i pomocną. Z kolei informacje pochodzące ze środowiska powstają w procesie porównań społecznych, które polegają na poznawaniu samego siebie poprzez konfrontację własnych zachowań i cech z zachowaniami i cechami innych ludzi, którzy należą do określonej grupy odniesienia. To znaczy ludzi, którzy są do nas podobni pod pewnymi istotnymi względami. Należy dodać, że porównania społeczne mogą przebiegać w dwóch zasadniczych kierunkach, to znaczy w górę albo w dół. Porównania w górę to proces porównywania się z tymi, którzy są od nas lepsi w określonym zakresie. Ten kierunek może motywować każdego z nas do własnego rozwoju. Natomiast porównania w dół to proces porównywania się z tymi, którzy są od nas gorsi pod pewnymi względami. Są w gorszym położeniu. I to właśnie ten kierunek jest najprostszym sposobem ochrony własnej samooceny. Wiedza dotycząca tego, jak spostrzegamy, oceniamy samego siebie, jest niezwykle ważna w pracy coacha. Jest ona bowiem fundamentem budowania poczucia własnej wartości, który jest kluczowym elementem naszego emocjonalnego i psychologicznego dobrostanu. Jest to subiektywna ocena własnej wartości, własnych kompetencji, czy wreszcie akceptacji samego siebie. Poczucie własnej wartości odgrywa istotną rolę we wszystkich aspektach naszego życia, wpływając na nasze relacje, zdolność podejmowania decyzji, sukces zawodowy, czy ogólny poziom satysfakcji z życia. W tym kontekście wsparcie coacha może stanowić cenny zasób, ponieważ może on pomóc w identyfikacji mocnych stron i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Poprzez skoncentrowanie się na pozytywnych zmianach i celach, coach może pomóc w budowaniu konstruktywnego poczucia własnej wartości swojego klienta, co przyczyni się do wzrostu pewności siebie i dobrostanu psychicznego tego człowieka.